No hej wszystkim, dzisiaj chciałem pokazać, jak ja sobie przeprogramowuję ten Tongzheng 8 i może to komuś pomoże, bo też tak możecie zrobić. To tak, tu mam klona J-Linka. Nie sugerujcie się tym, że jest napisane właśnie Seger, bo nie jest to oryginalny Seger, tylko to jest tam klon z AliExpressu za, nie wiem, 70 czy 80 zł plus dostawa, to tam 100 wychodzi gdzieś około. Ta płytka przychodzi razem z tym klonem. No i do tego jeszcze potrzeba kabel ten extension kabel się to nazywa na PSW Power. Wrzucę pod spodem w opisie linka też do tego. No i ten kabel trzeba przeciąć. Trzeba przeciąć taką wtyczkę, którą też tam dostajecie. Znaczy ja bynajmniej dostałem z tym moim J-Linkiem, ale Wy też prawdopodobnie dostaniecie. Schemat, jak to podłączyć wszystko, zobaczycie teraz. No i jak już macie teraz wszystko połączone, no to możemy przejść do komputera, pościągać wszystko i zaraz pokażę, jak to sobie zrobić od strony softu. Teraz pokażę, skąd wziąć to oprogramowanie. Jest taka grupa na Facebooku TSDZ2B, TSDZ8 i na tej grupie wchodzicie sobie na pliki i jak sobie wejdziecie, pobierzcie sobie najlepiej tak. Od razu ten TSZ8750W test, tylko to jest wersja testowa tego pliku hex, który sobie można wgrać. Ale tutaj jest problem, bo na pierwszym i drugim poziomie mocy podaje zbyt dużo mocy moim zdaniem, ale możecie sobie spróbować tą wersję testową. Pobierzcie sobie ten folder cały, ten TSDZ8 Program Update Video Tutorial i pobierzcie sobie jeszcze, polecam jak tu już jesteście, pobrać sobie ten JFlash Tutorial. Dobra, jak to macie pobrane, rozpakujcie sobie to. Ja sobie to wrzucam na pulpit. W tym folderze macie J-Link Windows V632C. Zainstalujcie sobie to. Ja już mam to zainstalowane, także nie będę pokazywał, prosta sprawa. Tu od razu też macie wideo, jak to można zrobić i instrukcję, tylko w tej instrukcji jest niepoprawny schemat podłączenia, także sugerujcie się tym schematem, który ja wrzuciłem. Oraz tutaj jeszcze w tym macie oprogramowanie też, które było właśnie na poprawę tych pierwszych dwóch poziomów. I tu jest ta wersja testowa. I teraz jeszcze jak to pobraliście sobie, rozpakowaliście sobie wszystko, to możecie sobie zajrzeć tutaj do tego JFlash Tutorial. Tego nie instalujcie, tej wersji, bo w sumie może Wam nie być potrzebna, ale to Wam będzie potrzebne. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić najprościej. To najprościej, jak już macie wszystko zainstalowane, tego JFlasha, klikacie sobie na niego. U mnie przez to, że ja już sobie korzystałem z tego projektu, to wyskakuje to automatycznie, u Was tak nie wyskoczy. Będziecie mieli bez tego, wyskoczy Wam coś takiego. I jak macie coś takiego, to teraz sobie dajcie Open Projekt. I w tym JFlash Tutorial otwórzcie sobie to. I dzięki temu nie musicie manualnie wszystkiego wpisywać, tylko macie z automatu. I teraz jak już to macie otworzone, to dajecie sobie file, Open Data File i teraz z tego TSDZ8 Program Update Video Tutorial wgrajcie sobie to może, ten Second Level Fine Tuning Test Version. Możecie sobie spróbować tom, ale kurczę, tu są za mocne ten pierwszy i drugi poziom wspomagania. No jak ktoś chce, możecie próbować sobie z tymi wersjami różnymi. Druga opcja jest taka, ona jest opisana w tym folderze, w tym TSDZ8 Program Update i na wideo też jest pokazane, jak to zrobić. To tak tylko szybko pokażę. Wchodzicie sobie w Options, Projekt Settings. Tutaj sobie wybieracie jednostkę, jaki macie mikroprocesor. I tutaj musicie wybrać ten Infineon XMC 13020064. Flash tutaj nic nie zmieniacie. Production. Tu musicie dać, jak jest erase, to dajecie sobie chip. Tutaj dajecie to.
Tu nic nie zmieniacie. Target Interface dajcie sobie na Auto Selection, OK. No i tak naprawdę dochodzicie do tego samego, co tam zrobiłem szybciej. No ale to jak tam ktoś będzie chciał w ten sposób, to może w ten sposób. No i znowu File, Open Data File. Także albo tak tym pierwszym sposobem, albo tym sposobem sobie możecie zrobić. Ja tu jeszcze Wam pokażę w tym moim JFlash tutorialu. Tu sobie jeszcze wrzuciłem, tu jest jeszcze taka wersja 1, Z817, tylko jak ktoś będzie jej potrzebował, to niech się do mnie na maila odezwie, to tam może podpowiem, gdzie to znaleźć, nie będę dawał akurat do tego linka. Do reszty linki znajdziecie w opisie. Mail do mnie też, jak coś, to tam jest w opisie. W każdym razie to otworzymy sobie to Second Level Fine Tuning. Dobra, i mamy gotowe wszystko do podłączenia do roweru. I już jesteśmy przy rowerze. Podpinacie się tym J-linkiem pod kabel idący do czujnika prędkości. W ogóle jak sobie, zanim sobie to zaczniecie jeszcze robić, to pamiętajcie, to jest tylko to, w jaki sposób ja robię. Wy możecie sobie tam próbować to robić inaczej. Robicie to na własną odpowiedzialność. Ja tylko chcę Wam pomóc tym filmikiem, pokazać, jak ja sobie to robiłem, jak ja sobie to rozkminiłem. Ja mam tego chińskiego klona. Na płytce mam zbyt małe napięcie. Muszę to robić albo na włączonym zestawie, albo ewentualnie muszę robić to na dodatkowym zasilaniu na płytkę, które dam. Pokażę za chwilę, jak ja sobie to robiłem z tym dodatkowym zasilaniem. Teraz pokażę, jak to robię z zasilaniem tutaj z normalnym zestawem. Jeszcze pokażę Wam może, co się dzieje u mnie, jeżeli nie ma tego zasilania. Jeżeli nie ma tego zasilania, to mi wyskakuje błąd. W Tongzengu 2 było generalnie tak, że bez zasilania się programowała. Tu jest troszeczkę inaczej, ale mówię, być może jest to po prostu wina tego mojego klona. Także widzicie, wyskakuje mi taki błąd. I teraz przejdę sobie do roweru. Włączę go. Dobra, widzicie, włączył się. I teraz spróbujemy. Manual programming, program. No i patrzymy, co się dzieje. No i widzicie, wszystko poszło dobrze. Tylko teraz tak, jak sobie przeprogramowaliście na włączonym zestawie, to na ekranie wtedy wyskakuje błąd komunikacji error 30 i wtedy musicie sobie zresetować ten wyświetlacz i to zniknie. No, jak widzicie, wszystko jest ok. A teraz pokażę jeszcze drugi sposób, jak sobie to robię. Jak robicie to ponownie, to już Wam tutaj wyskakuje poprzedni projekt, także możecie sobie to ułatwić, tylko zależnie od tego, którą wersję oprogramowania chcecie, to tutaj sobie musicie wygrać, otwierając Open Data File. Także teraz Wam pokażę z tym zasilaniem dodatkowym, jak ja to robię. Znowu wrzucam to samo i przechodzę do roweru. No i jestem już przy rowerze. Teraz robię to na wyłączonym zasilaniu z rowera, także bateria jest wyłączona. No i mówię, u mnie jest za małe napięcie na płytce, dlatego podaję sobie prąd z ST-Linka na płytkę, tam pod odpowiednie piny, tylko GND i 5V, także 5V pod ten V referencyjny, a GND, no to wiadomo, do GND. No i na wyłączonym, jakbyście chcieli sobie robić, to tylko to napięcie podajecie. No i tak samo manual programming. No i gotowe. No i idę teraz pojeździć. Po przeprogramowaniu na drugim poziomie mocy dojedziecie sobie gdzieś spokojnie do 400-500 W. Natomiast na jedynce, zaraz pokażę, tylko muszę mieć kawałeczek górki. Też jest lepiej. Mówię teraz o tej wersji, tej Second Level Tuning. No to teraz trochę słabiej pedałuję, ale na pierwszym poziomie mocy tam po 300 W sobie wyciągniecie.
Teraz powiem Wam, że na tej wersji testowej na jedynce moim zdaniem podaje nawet za dużo mocy, bo praktycznie jak przyciśniecie to pod 700 W. Ja sobie ją na razie zostawię, ale miałem poprzednie wersje. Jak chce ktoś bardziej odczucia rowerowe, niech sobie wgra te poprzednie wersje oprogramowania. Na dwójce potrafi dojść, nawet jak mocno przyciśniecie na tym wyświetlaczu. Moim zdaniem ten wyświetlacz, ten EKD, trochę zawyża te moce. On podaje nawet pod 1000 W. No i na trójce, czwórce, piątce, no to już jest tam powyżej 1000. Powiem Wam teraz tak podsumowując. Żadna z tych wersji, które tam pokazywałem, nie jest idealna. Na tych wersjach ten 1.7 i ten second level fine tuning nie ma jakiejś znaczącej różnicy. No troszeczkę lepiej wspomaga na tych pierwszych dwóch poziomach, ale też to oprogramowanie moim zdaniem nie jest jeszcze idealne. Ta wersja testowa też nie jest idealna, też ma swoje wady. Ja Wam chciałem pokazać po prostu mechanizm, jak to wygrywać. Mam nadzieję, że poprawią po prostu te wersje oprogramowania, zrobią coś pomiędzy tą wersją testową i tą wersją 1.7 albo tą wersją second level tuning i wtedy będzie idealnie. Na razie no możecie sobie poćwiczyć, popatrzeć co tam jest, posprawdzać, może komuś będzie bardziej to odpowiadać. Mechanizm w każdym bądź razie już znacie, także pozdrawiam, w razie pytań piszcie.